Cześć, jestem Marek i zabieram Cię dzisiaj w kemping w Tesli modelu Y, gdzie będziemy spać 2 noce w Tesli, gdzie temperatura w nocy sięga poniżej minus 12 stopni. Zdobywamy morskie oko i zdobywamy niespodziewanie też czarny staw. Poznajemy nowych przyjaciół, tak więc zapraszam Was do oglądania odcinka. Tu jedzonko, tu mamy higieniczne rzeczy, śpiwór, poduszki. Tutaj mamy już na sam wypad przygotowane ubrania, pompka do materaca, napoje, plecaczek wypadowy, ubrania na co dzień. Dzisiaj zabieram Was w góry. Zapraszam. Jeżeli chodzi o traskę, słuchajcie, mamy do przejechania łącznie 354 km. Coś koło tego przy porcie Radomsko będę skręcać, przez wsie będę jechać. I teraz, słuchajcie, będziemy jechać do Krakowa na Supercharger Tesli. Plan podróży jest dosyć prosty. Jedziemy budżetowo. Mam ze sobą same takie budżetowe akcesoria. Następnie jest, słuchajcie, tam za złoty 70, coś takiego, jakaś ładowarka na jakiejś karczmie przed parkingiem nad Morskie Oko. Próbuję zrobić tak, żeby kemping mieć na tym parkingu właśnie na Morskim Oku, ponieważ rezerwacja kosztuje 0 zł. Poziom baterii, jak mamy na tę chwilę, to 95%. Zasięg mamy mniej więcej na 392 km. Kolejna sprawa, która jest najważniejsza w tym całym kempingu w samochodzie, to to, że Tesla posiada coś takiego jak tryb kempingowy. Polega na tym, że podczas nieprowadzenia samochodu bądź wyłączonego silnika możemy bez problemu dogrzewać kabinę. Moja Tesla, którą jedziemy, jest to Model Y z 2023 roku. Bateria tutaj w tej Tesli to 55 kWh netto. Jest to malutka bateria. Może to być dla Was fajny teścik pod względem tego, żeby zobaczyć, jak sobie rodzi taka mała bateryjka w zimę. Mamy już paczuszkę. Otworzymy sobie na szybciutko. O Jezu. OK. Adjustable flame, low energy consumption. Gwarancja na 3 lata. Coś takiego dokupiłem. Nad Morskim Okiem parking dla pojazdów elektrycznych jest za darmo, za friko. Więc mamy już tutaj zaoszczędzone chyba około 3 czy 5 dych kosztuje na jeden dzień. Nie wiem dlaczego, ale Tesla sama przekierowała mnie na Supercharger Katowice, a ja nie chcę jechać na Supercharger Katowice. Nie, tak nie robimy. Pogadajmy sobie o planie podróży. Piątek, dzisiaj wyjeżdżamy, przystanek w Krakowie, jakiś obiad, dokupienie raczków, naładowanie się, jedziemy na karczmę, która jest zaraz przed parkingiem, doładowujemy się na 100%, jedziemy na parking, rozpakowuję się pod kemping, już zostawiam tam furę. Jutro z rana, jak najwcześniej, chwilę nawet przed schodem, wstaję, szykuję się pod trekking. To jest sobota. W sobotę idziemy nad Morskie Oko, widoczki, zwiedzanko i niedziela. Myślę, że wstaję sobie z rana, ruszę od razu na Kraków, tak żeby może na tym Superchargerze znowu się doładować i planuję wrócić do domu wiejskimi drogami, o ile mi pozwoli na to światło, bo w nocy nie będę chciał wracać, wolałbym za dnia. To Wam pokazać na szybko jedną rzecz, która mi się nie podoba w Tesli. Stawiłem sobie dojazd nawet do Krakowa teraz i chcę jechać tutaj przez te zadupia. Mam problem taki, że Google normalnie pokazuje mi drogę tutaj przez te wsie, a Tesla cały czas próbuje mnie zawrócić na autostradę, którą w ogóle nie chcę jechać i problem taki, że nawet teraz tą trasę, co tu mam, próbuję wysłać na mapy tutaj Tesli i to się nie chce wysłać. Tak więc on cały czas próbuje, widzicie, cały czas próbuje zmusić mnie, ej, zawracaj do trasy, co ty w ogóle robisz, o co ci chodzi, nie? A Google Maps, dobra mordo, jedziemy sobie chillersko, chcesz jechać powolutku, chcesz sobie skrócić drogę, gicior, a Tesla, nie kurwa, jeszcze przez Katowice przejedź, żebyś się podładował, no bo przecież nie dojedziesz. To nie jest moja pierwsza trasa tędy, więc na spokojnie dojedziemy. Myślę, że bez problemu, tym bardziej jak mamy takie ładne warunki pogodowe. Dobra, słuchajcie, udało się. Możecie zobaczyć, teraz mamy tu tak 130 km. Trasa mniej więcej ta sama, tu też, zobaczcie. Pyk, 130 km, tak więc widzę, że już ładnie się ustawiło tak jak powinno. Ustawiłem sobie tutaj już miejsce docelowe jako Supercharger Tesli. Pokazuje tam mniej więcej 27%, że dojedziemy sobie na spokojnie na miejsce. No i on już zaczyna przygotowywać baterię do ładowania w ogóle. Trochę dziwne, że na 130 km przed, ale cóż. Najważniejsze, żeby działało tak jak powinno działać i na tym mi zależy.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie na miejscu, zostały 2 minutki, 600 metrów, tak więc myślę, że już jesteśmy na miejscu. Sprawdzimy sobie, jaki będzie dojazd, bo słyszałem, że ta ładowarka nie jest taka łatwa do znalezienia. Mam nadzieję, dużą nadzieję, że parking nie będzie płatny. Wjeżdżamy sobie, jest wjazd, jest, elegancko. Pamiętam, że jakieś takie brązowe były filary. Parking jest darmowy, więc już plusik. Widzimy, tu jest ładnie stanowiska, ładnie widać. No i co? Musimy gdzieś tu się ustawić elegancko. Jestem na moim pierwszym superchargerze, więc wygląda to tak. Pyk. Wpinamy się. I powinno nam się wszystko zacząć ładować. Sprawdzamy sobie ładowanko już. Odpalamy sobie na 100%. Cena to złoty 70 zł. Tu już mamy koszt sesji. Mamy ładnie, elegancko 144 kW moc ładowania. To jest bardzo elegancko, bo jest bateria rozgrzana. Mogłoby skoczyć do 170, ale może to nie jest najnowsza generacja tych szybkoładowarek. Szczerze powiem Wam, że nawet nie wiem. Słuchajcie, dojechaliśmy tutaj koło 13:20, coś w tym stylu. Procent baterii, jakie miałem, to było, nie wiem, tam coś koło 20%, coś takiego. Już mamy 30% baterii. Pokazuje mi 35 minut do 100% ładowania. Tak więc słuchajcie, ja teraz zrobię taki myczek, że idę do toalety, bo jechałem, słuchajcie, 3 godziny 20 minut nam zajęła trasa, około. Nie wiem, jak ci kierowcy diesli, którzy tak się chwalą, że walą 1000 km na raz, jak oni stają nawet, żeby z toalety skorzystać, bo mnie już w połowie trasy ciągnęło, żeby pójść siku zrobić. Tak sobie tutaj idę przy tych ładowarkach, to tych tutaj stanowisk jest naprawdę pełno. 16 stanowisk jest, bo teraz idziemy, tu są jeszcze, nie? I tu są jeszcze. No i słuchajcie, jesteśmy. Autko już prawie naładowane. Tu się dalej jeszcze ładuje. Sprawdźmy sobie, jaki mamy poziom naładowania. A słuchajcie, zdążyłem pójść do toalety, zamówić jedzenie. Tak? Taka przerwa po tych 3 godzinach drogi. Pyk. 91%. Tak wygląda nasza sytuacja. Mamy godzinę 14:03, no to ile tam się ładowaliśmy? Około tych 35 minut, coś takiego. 78 zł, złoty 70 za kilowatogodzinę i doładowane ponad 46 kWh, więc potężny wynik. Chciałem Wam tylko pokazać tutaj zużycie. Możecie zauważyć. To jest to, trip A, bo tutaj już się wyzerowało od ładowania, ale mamy na szczęście tutaj. 213 km przejechałem. Tutaj do samego tego centrum zużyliśmy 40 kWh, no i zużycie na 100 km macie tutaj. To było 18,8 kWh na 100 km, więc myślę, że wynik całkiem spoko. No i ruszamy dalej. Dobra, słuchajcie, zakupy zrobione, kupiłem sobie tak, i raczki mamy kupione, tylko niestety nie było tanich, ani tych na przecenie, więc kupiłem takie za 130 zł. Kupiłem sobie jeszcze rękawiczki, takie grube, zimowe. Kupiłem jeszcze tą butlę z gazem, dobrze, że z ChatGPT trochę tam przegadałem. It was at this moment he knew. He fucked up. Nie było to dramy. Nie wiem, to jest małpa i wykrzyknik. I też... Warunki pogodowe są kiepskie, bo już jest taki śnieg. Możecie zobaczyć za oknem. Możecie zauważyć, że według tego to ja w ogóle się nie poruszam trasą. Zobaczcie, o co chodzi. Coś dziwnego się tu stało, ale widzę, że zaraz się naprawi. Okej. Trochę się bałem, że może w ogóle źle jadę, nie? No możecie zobaczyć, jak tutaj wyglądają waruneczki. Na kamerze jest troszeczkę jaśniej, słuchajcie. Wydaje mi się, że Wy też to jaśniej możecie zobaczyć. O, takie widoczki ładne mamy. No robi to wrażenie, słuchajcie. Słuchajcie, jest -1. Jesteśmy już w sumie obok szlaku. Jestem właśnie przy tym hotelu z restauracją, który ma tutaj Taurona. Odpalimy się, zobaczymy, czy w ogóle działa. Jeżeli knajpa będzie otwarta, to tutaj też sobie zjemy. Tutaj do ładowania będziemy używać swojego kabla. Tak więc tak. Podłączamy się tu do ładowary. Pyk. Złoty 69, czyli tyle samo co na super ładowarce Tesla, gdzie się naładował teraz może w jakieś 10-15 minut. No a tu myślę, że trochę postoimy, ale cóż, nie mam na dzisiaj żadnych planów. Pokazuję, słuchajcie, 2 godziny 30 minut do 100%. No i możecie zobaczyć tu elegancko. Wszystko się ładuje, wszystko działa. Powiem Wam, ten hotel tutaj
robi wrażenie. Mógłbym w takim spać, ale ja też mam za to bardzo luksusowy hotel, który stoi tam i się właśnie ładuje. Pyk, odpięcie od ładowania, naładowani na 100%, jedziemy na parking, Łysa Polana, a może tam nawet bliżej się gdzieś tam uda stanąć. Jeżeli chodzi o ten hotel tutaj i tą restaurację z możliwością ładowania, myślę, że polecam, tym bardziej, że cena, jedzonko tutaj w tej knajpie bardzo dobre. Już jesteśmy. Chyba pierwsze co zrobię, zastawię szybę, bo mamy mocne opady takiego deszczu ze śniegiem. Minus 2 stopnie są, więc nawet taki powiedziałbym, że śnieg pada. Na razie wygląda to tak. Mam tutaj założone to. Tu mam te takie powłoczki, ale to nie zdaje egzaminu niestety, bo jak będę otwierać drzwi, to po prostu będzie wypadać. Tu mam na razie wszystko poprzekładane, bo chcę robić to tak, żebym nie musiał wyjść z samochodu, żeby nie marznąć i nie wychładzać kabiny. To jest dla mnie najważniejsze. Mamy 92% baterii. Odpalony mam ten tryb kempingowy już. I co, jak już rozłożę materac, on już zostanie tu, nie? Trochę krępujące jest, o wiele lepiej byłoby to zrobić, nie wiem, w dzień i żeby nie padał śnieg, wtedy bym sobie rozstawił to normalnie. Ale jest jak jest, to jest materac, słuchajcie, najtańszy, jaki można dostać. Jest w sumie jak na wymiar. I co, ja jeszcze się tu mieszczę i pompujemy skurczybyka. Pyk. Jesteście teraz tutaj ze mną. Tu jest ta lampa, o której wam mówiłem, druga lampa. Oświetlenie ważne. Tak to wygląda. Ja trochę jestem skulony i pyk, odpalamy. Hech. Włączmy to może najpierw. Dobra. Będzie tu trochę pompowało oczywiście. Dobra. Słuchajcie, ja myślę, że na razie starczy. Ja go potem jeszcze dopompuję, jak on mi się trochę tutaj, że tak powiem, rozciągnie, bo to jest pewne. Witam na kanale. Teraz tak. Mamy tą giga poduchę, która będzie służyć do tego, aby ten tył tutaj zabezpieczyć. Też mogę sobie tu usiąść i tak oglądać telewizję. Jak ciepło, no, jaki on nagrzany tutaj od tego wszystkiego elegancko. No i co? To chowamy w boczek. Nie jest to, słuchajcie, jakiś wypasiony śpiwór. Nie wiem, czy on tutaj da radę. Chociaż, jak mówię, warunki nie są takie złe. Jest to stary śpiwór, który po prostu działa. Mam piżamkę. Na piżamkę wziąłem, słuchajcie, kombinezon. Plus mam na sobie jeszcze termobieliznę. To jeszcze tu mamy tak, poduszeczkę z memory foamem, z łóżeczka prosto, żeby było jak najwygodniej. To może te rzeczy na razie sobie tutaj dam na boczek. Poduszkę chyba też brałem. Mam poduszkę, nie. Mam poduszkę, kochani, mam też poduszkę. Będzie się spało, słuchajcie, przepięknie. Ogólnie powiem wam, że jest luksus, bo mam tutaj to i to je. Więc jest wyśmienicie. Próbowałem teraz sobie tak zobaczyć, czy to w ogóle pasuje, jak to się montuje na ten palnik. I niestety ta butla, którą kupiłem, to nie pasuje i chyba w ogóle zły gwint kupiłem, więc ChatGPT, pierdol się. Tyle by było z ciepłego śniadanka. Słuchajcie, prawilny kemping nie może się odbyć bez oglądania mastera kempingu i survivalu, czyli Outdoor Boys. Właśnie teraz w górach polskich nad Morskim Okiem oglądam sobie kemping z Outdoor Boys. Ten głos możecie rozpoznawać na spokojnie. O, tego pana możecie kojarzyć. Jest w miarę ciepło, powiem wam, że jest komfortowo. Nie jest mi zimno. Nie trzęsę się, więc jest spoko. Zobaczymy, jak nocka wyjdzie. Skarpetki mam takie grubiutkie i w nich też będzie ciepło. Widzicie, tutaj wszystko mam zestawione, nie? To okno zestawione, to okno zestawione. Tu zestawione, tu zestawione, tu zestawione, tak? I teraz tak, żeby wam pokazać, jak to rozmieściłem. Tu mam trochę rzeczy, jakieś przegryzki, ale nie jestem głodny. I tu mam jedzenie, ładnie zabezpieczone. Tutaj mam strefę mokrą, więc tutaj już kurczę, tego szukałem właśnie. I tu mam wszystkie rzeczy na tę chwilę, tak? Na jutro przygotowane, śniadania, nie śniadanie, już mniej więcej przygotowane. Tu ładują się już mikrofony, kamerka się też ładuje już na jutro. Dzisiaj zrobiliśmy, słuchajcie, 329 km. Zużyłem łącznie 62 kWh. Średnie zużycie to było 19 kWh na 100 km. To jest
całkiem ok wynik i już tutaj jest godzina, słuchajcie, 22. -4 już jest, więc widzę, że trochę się schłodziło. Mamy teraz 87% baterii, ja trochę zwiększyłem teraz temperaturę, żeby zagrzać kabinę i później spuszczę to do 18, bo przy 18 myślę, że bez problemu będę mógł pójść sobie spać. Słuchajcie, mamy już godzinę 22:55. Jest teraz -10 stopni. Tak więc ja już zbieram się do spania, ustawiłem sobie ten tryb kempingowy na 19 stopni. Jak jest -10 na dworzu teraz. Jest spokojnie bardzo, nie ma w ogóle wiatru, nie jest ciepło. Zbieram się już do spania. Tak więc dobranoc i widzimy się jutro. Dzień dobry. Słuchajcie, nie pospałem za bardzo. Jest godzina 6 rano. Jest teraz, słuchajcie, -7 stopni. 6 rano. Ustawiłem kabinę na 19 stopni, bo aż tak mi chłodno było. Bateria to 75%. W sumie nie ma tragedii. Bałem się, że bardziej zejdzie. Największy minus to to, że schodziło mi powietrze z materaca, bo tak on się rozciąga, że musiałem się dopompować. To dopompowanie za dużo nie dało, co trochę ten komfort jakby spania. Ale wczoraj to było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. Woo! Widzicie, robi się już jasno. Tutaj tryb kempingowy cały czas odpalony. Na kamerze w ogóle jest jeszcze jaśniej, jestem ciekaw, jak to będziecie wy widzieć. Tak spałem, sam byłem, dookoła nikogo mnie nie było. Tu widzę, co tam jakieś budyneczki. O, widzicie? I tu chyba jest wejście, tu chyba jest wejście już nadmorskie oko się tędy idzie. Witam w mojej kuchni, a dzisiaj w wytwornych smakach u Marka na pewno nie będzie nic na gazie. Yeah baby! Humusik, więc będzie trochę proteinek, troszeczkę węglowodanów. Do tego walnę sobie jakiś tutaj napój mam z guaraną. Plus jest taki, że w tym trybie kempingowym ta woda nie jest zmarznięta, ona jest normalnie pitna. Ja sobie jem bananka, więc jest super. Tu są takie moje niezbędniki zimowe, czyli krem do twarzy, CeraVe też na rączki. No i tutaj mamy ostatecznie pomadkę do ust, która zawsze będzie przydatna. Oczywiście to nie jest nic sponsorowanego, a mogłoby. CeraVe, odezwijcie się do mnie, please. Słuchajcie, już jest 7:30, jestem gotowy w sumie na wymarsz. Jeszcze sobie chyba te raczki założę, bo jest tak to wszystko trochę oblodzone, pada taki deszcz ze śniegiem. Plecak dosyć ciężki, ale dam radę. Autko przetrwało noc bez problemu, tak więc ruszamy w trasę. I tak wyglądają założone raczki na nogach. Trzeba uważać, ale... Pamiętajcie sobie moją twarz. Jestem teraz po kilometrze dopiero. Zdjąłem sobie polar. Dziś jest o wiele lepiej, bo ta temperatura mojego ciała trochę się wyrównuje, że się przestaje pocić. Strasznie pada śnieg. Dobra, słuchajcie. Tu już mam widoczki. 2 km zrobione. Coś koło tego. Wracam do fury, nie? Rzucę zdjęcia z neta, jakieś przebitki z Instagramu. Udało się, jesteśmy na miejscu, widoczek jest po prostu niesamowity. Troszeczkę odpoczynku, doznałem tutaj jeszcze kumpla na szlaku. Namawia mnie, żeby troszeczkę dalej pójść na czarny staw, więc zobaczymy, jak sobie dam radę, jak będę się czuł. Jak będzie dobrze, to po prostu pójdziemy sobie dalej. I jeszcze słoneczko się przebija, to już w ogóle jest jeszcze lepiej.
Pogoda na zamówienie. Przechodzą akurat chmury. Pięknie się przebija tutaj. Nawet niebo dzisiaj widać. Czarny staw. To w ogóle Łukasz. Łukasz, mogę Cię pokazać? Chcesz Jasne, być na cześć. odcinku? Poznałem Łukasza tutaj na szlaku, zaczęliśmy od robienia zdjęć, a teraz wyciągnął mnie skubany na czarny staw, więc idziemy, obczajamy i podziwiamy te widoczki i rozkoszujemy się, bo to jest naprawdę coś pięknego. Czuję się, jakbym był jakimś alpinistą, a jestem tylko zwykłym gościem z Łodzi. Widoczki są, słuchajcie, przepiękne. Z Łukaszem już jesteśmy prawie na samej górze. I co, ciśniemy, nie poddajemy się. Czarny staw jest do podbicia. W roku, jak tutaj byłem, on też tak przychodził do ludzi. Się zastanawiałem, czy on nie jest wściekły, no bo Ja też tak myślę. Że on jest już wykształcony w zdobywaniu żarcia od turystów. gdzie jedzenie ma. Jesteśmy, słuchajcie, na czarnym stawie. Za mną morskie oko, więc jest niesamowicie. A widoczek na czarnym stawem, słuchajcie, jest taki tutaj. Już wam pokazuję. Wygląda to tak. Ja pierdzielę. Ale to robi wrażenie. Czuję się jak jakiś gwiazdec trending czy coś. Udało się wraz z Łukaszem. Doszliśmy, słuchajcie, na czarny staw. Jest to mój pierwszy raz. Lis, zobaczcie, cały czas za nami tutaj pogina. Próbuje się dostać. Jakieś jedzonko widzę, poluje. Pyk. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Pogoda jak na zamówienie. Zwierzątka są. Jest przepięknie po prostu. Dzięki, Łukasz, bardzo za to, że mnie wyciągnąłeś tutaj. Nóżki trochę bolą, ale przy jakichś takich mniejszych przerwach, że można się napić, coś przegryźć, jest naprawdę spoko, do przeżycia. Jak na kogoś, kto w ogóle nie uprawia w sumie sportu, to żyje. Jutro może nie będę żyć. Jest godzina 13. My już wracamy tutaj po obiedzie, po kawce. Jest energia, więc myślę, że tak na zachód słońca powinien być już przy samochodzie. Tak więc jest to dobry timing, żeby się zagrzać, odpocząć sobie po tym ciężkim dniu. A my, słuchajcie, tam nad Morskim Okiem teraz robiła się dosyć mgiełka, więc mieliśmy porankiem idealną pogodę. Teraz jest, tak jak widzicie, mniej więcej tak jak się wchodziło, jest podobna pogoda. Ale dalej jest ładnie, dalej jest dosyć jasno. Dużo ludzi jest bardzo. Rano było pusto, teraz jest pełno. Tak więc polecam Wam iść o świcie albo nawet przed świtem. Łącznie cały dzisiaj trekkingu, w ogóle tego wymarszu, to było 6 godzin 26 minut, 21 km zrobione. Tam koło 20 na spokojnie jest zrobione, nie? Jesteśmy już przy samochodzie, udało się. Raczki zrobiły zajebistą robotę. Muszę chwilę teraz odpocząć, może coś sobie jeszcze zjeść, się napić, bo jestem wycieńczony, słuchajcie. Tego czarnego stawu w ogóle nie planowałem, ale Łukasz mnie namówił. Jeszcze raz, Łukasz, jakbyś oglądał odcinek, dzięki wielkie. Fajnie, że mnie zmotywowałeś, żeby tam dalej pójść, bo samemu bym pewno nie poszedł. I we dwójkę było bardzo fajnie, bardzo raźnie i w ogóle ten dzień to mi minął w ogóle tak. A zacząłem go od 6 rano, nie? Jest 14:42, więc jestem przed czasem. To jest bardzo dobry wynik, bo nie muszę schodzić samemu po zmroku. I jutro będę się zawijać, tak więc jeszcze czeka nas dzisiaj kolejny dzień kempingowy. Wróciłem do samochodu, baterię mam cały czas na takim samym stanie, 72%. Czyli super, nic się nie zmieniło, czyli wyłączenie trybu Sentry zrobiło robotę. Niestety, wszędzie, słuchajcie, na szlakach trzeba płacić gotówą. Chciwi górole chcą gotówę. Nie chcą waszych kart, chcą gotówę. Ciekawe po co? Podjarany jestem po tym całym wysiłku, że czuję się dobrze, czuję się wręcz wyśmienicie. Czuję, że było mi to potrzebne. Zdjąłem właśnie buty. Po prostu nogi tak mi śmierdzą, Jezu, stopy tak walą. Nie spodziewałem się totalnie, że jeszcze dzisiaj zdobędę ten czarny staw. Bardzo ciężko było dla mnie, ale nie na takiej zasadzie, że byłem jakiś taki wycieńczony, ale plecak nie zabrałem dużo rzeczy. Wziąłem tam statyw, ale taki, słuchajcie, leciutki i tak dalej. I trochę jedzenia, nie za dużo, bo w tym wiedziałem, że w tym schronisku zjem. Woda, jakaś puszka, żeby mieć coś słodkiego. Rzeczy do bezpieczeństwa, latarki i tak dalej. Nie wziąłem tak dużo rzeczy, a strasznie mi to ciężyło po plecach. Tutaj wejście na to morskie oko asfaltem. Są jeszcze takie schodki, że można pójść trochę na skróty, ale jest ciężej. No dobra, ale jeżeli mowa tutaj o kempingu w samochodzie,
Auć! No, takie plusy i minusy spania tutaj. Taka pozycja, która niby ma być kempingowa i jak teraz tak sobie leżę, żeby oglądać telewizję, to błąd pierwszy i taki najgorszy jest tutaj przy tym kempingu, że zimą to trochę jest niewypał. Problem jest niestety taki, że tutaj z tego szkła strasznie epatuje zimnem i mi jest, słuchajcie, tak zimno w głowie, jakbym był na dworzu, tak się czuję. Tutaj z tyłu epatuje zimnem, więc takie leżenie w tą stronę, mimo tego, że tutaj mogę dosyć fajnie sobie rozłożyć nogi, no to jeżeli nie spałbym może w kominiarce, to sen byłby na pewno kiepski. Jak i tak spałem w drugą stronę, tam gdzie mam tu teraz nóżki, nóżki, to tutaj jak spałem wczoraj, to i tak mi było zimno, więc chyba dzisiaj po prostu trochę grubiej się ubiorę do spania. Oczywiście możemy dyskutować, tak? I na pewno jest w tym wszystkim racja, że śpiwór, który mam, to nie jest śpiwór na takie temperatury i to czuć. Mimo tego, że tu jest w aucie ustawione to 18 stopni, kupiłbym może jakieś, słuchajcie, specjalne panele, które mają jakąś izolację w sobie i bym zabezpieczył to szkło całe tutaj, nie? Jakbym to może wszystko pozabezpieczał, okna miałbym jeszcze jakieś coś tutaj do zabezpieczenia, może to by zdało egzamin, żeby to ciepło mi nie uciekało. Szykuję się powoli do spanka i jeszcze trochę sobie może coś tam pooglądam na necie. Dobra, słuchajcie, gaszę już telewizję i idę spać, więc do zobaczenia rano. Dzień dobry. O, jak widzicie, spałem w kominiarze, bo zimno w głowę było. Pospałem, słuchajcie, 9 godzin, kurczę, więc drugi dzień już bardziej się przyzwyczaiłem. No i mam zły news, słuchajcie, jak teraz leżę na boku, to czuję, że materac stracił całe powietrze i chyba bad news jest taki, że po prostu mam dziurę w tym materacu. Dzisiaj na pewno lepiej było niż wczoraj, przez to, że lepiej się ubrałem, tak? Więc myślę, że tu śpiwór jakiś mocniejszy spokojnie dałby sobie radę, żeby mnie zabezpieczyć. O, update wszedł do Tesli. O kurwa. Według Tesli na zewnątrz jest minus 12 stopni. O kurczę, no widać, że było zimno w nocy, może nawet jeszcze chłodniej było, słuchajcie, bo po takiej nocce ciężkiej 43% baterii, czyli tak, ja tu dojechałem na 90 chyba 1% baterii. Nie ruszałem tego auta przez 2 dni, dzisiaj mamy drugi dzień noclegu, postoju w sumie. Wczoraj, dodam tylko, co jest ważną informacją, od godziny tam 14-15 auto było w trybie kempingowym, więc doszło naprawdę sporo czasu, gdzie siedziałem w tym samochodzie, grzałem się przez te 2 noce, gdzie teraz jest minus 12 stopni na dworzu, czyli w nocy mogło być jeszcze chłodniej, bo jest już po 6:20. Zużyłem 48% baterii. Zasięgu mamy na 174 km. Szyba jest oszroniona tutaj. Już mniej więcej widzicie, pakowanko, w sensie składanie tego trybu kempingowego było dosyć proste i szybkie. Powiem wam, godzina 7:30. Wczoraj na tym parkingu było pełno ludzi i już szykowali się na wymarsz albo robili wymarsz. A tutaj dzisiaj, niedzielka, minus 12, jest pusto. A taka piękna pogoda dzisiaj, zobaczcie, zero chmur. Wow.
Dobra kochani, to jest ten moment. Zbieramy się, jedziemy do pierwszego punktu ładowania. Lekko się podładować. Tak więc bez zbędnych szczegółów. Morskie oko dzięki, czarny staw dzięki. Piękne widoki, piękny kontakt z naturą, powiedzmy. Ale było fajnie. Ja ruszam. Dobra, słuchajcie, jest godzina 7:45, minus 10 stopni, więc jest naprawdę chłodno. Mamy 38% baterii, pokazuje nam zasięgu na mniej więcej 154 km, ale myślę, że bliżej 80 przy takich warunkach. No i co, do przejechania mamy 20 km, ale on prowadzi nas przez w ogóle za granicę, żeśmy jechali, a ja chciałem Polską jechać. Jak tutaj jechałem w nocy, to były naprawdę ciężkie warunki do jazdy, powiem wam, a teraz... No i patrzcie, jakie widoczki mamy. O, pamiętam, w nocy tu było ciężko. Tutaj się tak jechało na styk. Pod górkę jeszcze jest ok, ale z górki... O wow! O wow! Ale to pięknie wygląda! Te widoki, jakie tutaj mam przy tej jeździe, to jest jak nagroda normalnie. No, 12 km mamy do celu, więc nie tak źle. O wow! O wow! O wow! Ja cię sunę, jaki tu jest piękny widok! Yeah! Jakie tu są widoczki, w ogóle przepiękne. Już jesteśmy podłączeni. Widzicie, jedna stacja jest zajęta akurat. Tesla już mi pokazuje, że na spokojnie dojechałbym na tych 36%, miałbym nawet 10%. Może nawet do tych 45% się doładuje tylko to 10% i dopiero wtedy ruszę w trasę. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę się w samochodzie. Obecna trasa minus 34 Wh na kilometr, czyli minus 340 W na 100 km. Troszeczkę odzyskaliśmy tej energii, więc da się? Da się. Oficjalnie jestem spakowany. Wam pokazuję, jak to wygląda, więc tak. Widzicie, cały bagażnik tak wygląda. Mam sporo miejsca, bo te poduszki to wiecie, zawsze można gdzieś postawiać. I teraz jak tak sobie idziemy do frontu, wam pokażę. Możecie zobaczyć, że już jest czyściutko w miarę. Fajnie jest. Chodzimy sobie tutaj, w takim kempingu. Też jest fajnie, czyściutko w miarę jest. Tutaj musiałem tą kurtkę zostawić, bo ona jest jeszcze wilgotna. Niech ona sobie schnie tutaj swoim tempem. Tutaj mam domową ładowareczkę, bo tam z tyłu wolałem mieć trochę więcej miejsca. Buty sobie zostawię, niech one sobie tutaj w swoim tempie schną. Więc widzicie, miejsca z przodu mam co niemiara. Mógłbym na spokojnie tutaj w dwie osoby bez problemu by się pojechało. A tak wygląda moja maszyna po przygodzie z górami. To już jest ten moment. Zatrzymujemy ładowanko. Odblokowujemy gniazdo. I kończymy. I ruszamy dalej. Dobra. Słuchajcie, mamy 16% baterii. Podpinanie się jest wręcz genialnie proste. Jest tu przycisk, klik, samo się otwiera. Dociskamy elegancko. I już na ekranie mamy info, że jest rozpoczynanie ładowania. Ładujemy się z pełną mocą, jaką tutaj pozwala ładowarka. 170 kW wchodzi. Ledwo co zdążyłem zjeść, wziąć sobie napój, skorzystać z toalety. A auto już jest naładowane, tak więc szkoda, że
troszkę wolniej nawet to się nie ładuje, bo wtedy można by na luzie zjeść. A tak to jest taki moment, że musisz wrócić, bo jak za długo będziesz stać, no to płacisz karę za blokowanie miejsca. No i ma to pełen sens, nie? I zobaczcie sobie, jak to wygląda. W tym momencie już się kalibrujemy, jest godzina 11:53. Znowu płaciłem złoty 70 za kilowatogodzinę. Jest to bardzo dobra stawka, jak na szybkie ładowanie. No i sesja, zobaczcie, 52 kWh doładowałem. To jest prawie pełna bateria. Pełna bateria to 55 kWh. Kosztowało mnie 88 zł. Pamiętacie, jak mówiłem o jeździe za dnia? No to nie chodziło mi o taką jazdę, ale teraz wyobraźcie sobie tą drogę jeszcze nocą. To jest ten moment. Sama podróż. Pierwszy dzień wyjechałem chyba koło 10 prawie. Całkiem spoko, miło się jechało. Te w ogóle ładowarki bardzo fajnie zrobione. W ogóle trasa dla mnie w góry tutaj z Łodzi idealna. Fajnie, że po drodze mam w sumie tego Superchargera w Krakowie, który jest idealnym przystankiem moim zdaniem, jak jedziemy w góry. To drugie miejsce, tam jakieś 15 czy 18 km od Morskiego Oka i parkingu. Jest, słuchajcie, to idealne miejsce, żeby sobie zjeść jakiś góralski obiadek. Jeżeli chodzi o komfort spania i sprzęt, który sobie zabrałem, właśnie ten budżetowy, to tak. Materac prawdopodobnie mam przedziurawiony, bo dzisiaj rano jak wstałem, to było naprawdę powietrza tyle co nic. Jeżeli materac byłby git, komfort spania byłby 100 razy większy. Zróbcie sobie tak, jeżeli wy byście planowali swojej Tesli, bo w Y idealnie się śpi, naprawdę, jest naprawdę dużo miejsca i tak dalej, więc wam to polecam sobie przetestować. Tutaj 2 noce wytrzymałem, 3. noc myślę, że już mogłoby być kiepsko. Ale 2 nocki przy takich cięższych warunkach do tych minus 12, nawet tam pewno poniżej tych minus 12, bez najmniejszego problemu dałem radę. I autko też świetnie się spisało. Bez ogródek myślę, że wyprawa wyszła zajebista. Czy można byłoby się lepiej przygotować? Jak najbardziej. Bardzo dużym plusem podróży jest to, że koniec końców, słuchajcie, jedyne koszta, jakie tu miałem największe, to koszta transportu. I dzięki temu, że ten parking miałem za darmo, zarezerwowałem go sobie na 3 dni od razu, bo taki miałem plan. Ale jaja, słuchajcie, dojechałem do domu. Zobaczcie, ile na mi zasięgu zostało. 44%, mniej więcej 180 km. Bum, udało się. Jestem w domu. Traska też wyszła całkiem przyjemnie. Słuchajcie, godzina 16, więc idealnie jesteśmy akurat po zmierzchu, ale przejdźmy do konkretów. Pogadajmy sobie o kosztach podróży. Tesla Supercharger to w Krakowie to był jedyny jakby dłuższy punkt ładowania. Kosztowało mnie to 79 zł. Druga ładowarka kosztowało to 38 zł. Jedną stronę zapłaciłem 117 zł. I teraz tak, z powrotem, czyli dzisiejszy powrót. Pierwsze zapłaciłem 15 zł i na Superchargerze dzisiaj w Krakowie zapłaciłem 89 zł. Łącznie zapłaciłem w 2 strony za prąd 221 zł. 221 zł za cały weekend. Powiedzmy tak, na jedzenie dajmy nawet to, że wydałem przez te kilka dni 100 zł. Dajmy nawet 150, niech będzie, nie? Co, dajmy na to 370 zł za wypad na weekend w góry z pięknymi widokami, 2 noclegami, podróżą całą 2 strony. Ode mnie to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję, bo mi to bardzo pomaga, żeby rozwijać kanał. Wiecie, może jakieś współpracę, może jakieś fury do testów, bo bardzo chętnie bym takie rzeczy porobił. Jakbyście mieli jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podobał ten film, bo to jest zupełnie coś innego niż robiłem do tej pory. Takie trochę połączenie podróży, czyli to, co kiedyś już robiłem, z właśnie elektromobilnością, czyli tym, co robię aktualnie i obie te rzeczy lubię. I żeby już wam tutaj nie przedłużać, kochani, ja zawijam ten sprzęcior na chatę. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem przy następnym jakimś odcineczku, więc trzymajcie się, hej!